Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym pokazać, w jaki sposób wykonać takie bardzo tradycyjne serwetki. Jeszcze takiej robótki u mnie na kanale nie było, ale tak mi się zamarzyły właśnie takie bardzo tradycyjne, eleganckie serweteczki. Znalazłam wzór, który jest dość popularny i dzisiaj w związku z tym razem z Wami chciałabym go wykonać. Moją serwetkę zrobiłam z włóczki Royo od marki Opus Natura. To jest włóczka, którą już kilka razy Wam pokazywałam. Nadaje się idealnie nie tylko na takie serweteczki, ale też na ubrania. Ma w 100% naturalny skład. 60% mamy bawełny, 40% dodatku wiskozy i ta wiskoza sprawia, mam nadzieję, że to dobrze widzicie, że mamy tutaj taki delikatny błysk, więc te nasze serweteczki są naprawdę wyjątkowo eleganckie. Ta włóczka jest dostępna w moim sklepie internetowym i w innych sklepach internetowych również. Oczywiście namiary zostawiam Wam w opisie. Z jednego motka spokojnie ze 4 takie serweteczki wykonamy. Mam nadzieję, że ten wzór Wam się spodoba. Przygotowujemy sobie szydełko w rozmiarze 4 mm. Tutaj nam producent zaleca szydełko pomiędzy 2,5 a 3 mm, ale ja zawsze sobie dla wygody biorę szydełko trochę większe i myślę, że ten efekt jest ok. Zaczynamy. Rozpoczynamy od wykonania łańcuszka początkowego. Ja nie robię tutaj magicznego kółka, tylko robię łańcuszek, bo to jest bezpieczniejsza opcja przy tak śliskiej włóczce. Więc zaczynam od pętelki początkowej i robię łańcuszek z 4 oczek. Luźniutko. 1, 2, 3 i 4. Zamykam oczkiem ścisłym w pierwsze oczko. I teraz mam takie małe kółeczko tu w środku i to małe kółeczko będę traktowała jak magiczne kółko. Na początek robimy dosyć dużo słupków, bo robimy łącznie 24 słupki w tym kółeczku, z czego pierwszy słupek będzie oszukany, będzie stworzony z 3 oczek łańcuszka. To jest pierwszy słupek, już liczymy to jako słupek. Narzut nitki na szydełko, wbijamy się w środek tego kółeczka i teraz już robimy zwykłe słupki, 23 zwykłe słupki, czyli łącznie po okręgu, licząc z tym oszukanym, mamy mieć 24. Robię dalej, spotkamy się na łączeniu. 24 słupki zrobione i teraz zamykamy w trzecie oczko łańcuszka początkowego. Tutaj mamy łańcuszek początkowy, 1, 2 i to jest tutaj trzecie oczko, żeby się nie pomyliło z tym oczkiem, które jest na górze. Jak sobie tak rozszerzycie, to na górze to jest oczko nad pierwszym prawidłowym słupkiem, a oczko delikatnie na prawo to jest trzecie oczko tego naszego początkowego łańcuszka. I to tutaj się wbijamy i robimy oczko ścisłe. Mamy pierwsze okrążenie gotowe. Przechodzimy do drugiego okrążenia. W drugim okrążeniu będziemy robić słupki rozdzielane 3 oczkami łańcuszka. Na początek robimy 3 oczka łańcuszka udające pierwszy słupek i kolejne 3 oczka łańcuszka, które będą stanowiły tutaj, będą nam rozdzielały słupki od siebie. Narzut nitki na szydełko, pomijamy kolejne oczko i robimy słupek w następnym, czyli tutaj. Następnie znowu 1, 2, 3 oczka łańcuszka rozdzielające, narzut nitki, pomijamy kolejne oczko i w następnym robimy słupek. I znowu 3 oczka łańcuszka, narzut, pomijamy jedno, w następne słupek i tak do końca okrążenia. Zrobiłam już wszystkie łuki i wszystkie słupki. Słupków, licząc razem z tymi 3 pierwszymi oczkami łańcuszka, łącznie naokoło ma być 12. Nie zapominamy na końcu okrążenia, że również tutaj musimy rozdzielić 3 oczkami łańcuszka ostatni słupek od
3 oczek łańcuszka początkowego, które nam udają pierwszy słupek. I znowu w trzecie oczko, raz, dwa, trzy, w połowie, czyli tego łańcuszka, oczkiem ścisłym zamykamy okrążenie. I drugie okrążenie mamy gotowe. Przechodzimy do trzeciego. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek, a następnie w łuku, tutaj pod tym łańcuszkiem, 4 kolejne słupki, czyli robimy narzut, wbijamy się pod łuk, pierwszy słupek, narzut, pod łuk, drugi, trzeci i czwarty, czyli łącznie z tym słupkiem oszukanym, czyli z oczkami łańcuszka, które udają pierwszy słupek, mamy mieć 5 słupków. Rozdzielamy jednym oczkiem łańcuszka. Przechodzimy pod następny łuk i robimy w nim 5 słupków. Raz, 2, 3, 4 i 5. Oczko łańcuszka rozdzielające, narzut, kolejny łuk, znowu 5 słupków. Trzy, 4 i 5. I znowu oczko łańcuszka rozdzielające i tak samo pracujemy w kolejnych łukach. Spotykamy się na łączeniu okrążeń. Kolejne okrążenie zrobione i śpieszę uspokoić, że zobaczcie, to się teraz zaczęło falować. Falowanie zazwyczaj oznacza, że mamy za dużo oczek po okręgu, ale spokojnie. Na ten moment to tak ma właśnie wyglądać, więc uspokajam, jeśli Wam faluje, to u mnie też faluje. To wszystko jest ok. Na koniec również nie zapominamy o oczku łańcuszka pomiędzy tym słupkiem a łączeniem. Ponownie łączymy w trzecie oczko łańcuszka początkowego. Przechodzimy do kolejnego okrążenia. Kolejne okrążenie to będą tylko łuki. Łuki stworzone z 5 oczek łańcuszka, czyli raz, 2, 3, 4, 5 i przyszywamy ten łuk półsłupkiem w przestrzeń. Tu powstała taka malutka przestrzeń stworzona przez jedno oczko łańcuszka. Przyszywamy nasz łańcuszkowy łuk półsłupkiem. I znowu raz, 2, 3, 4, 5. Szukamy następnej przestrzeni. Przyszywamy półsłupkiem. Raz, 2, 3, 4, 5. Przyszywamy półsłupkiem w kolejnej przestrzeni. I tak nad tymi piątkami słupków powstaną nam łuki z oczek łańcuszka. Robimy do końca, spotykamy się przy końcu okrążenia. Przed ostatnim łukiem zatrzymujemy się, bo tutaj będziemy robić troszeczkę inaczej. Mam łuk z łańcuszka tutaj, łuk z łańcuszka tutaj, natomiast tutaj chcę, żeby ten łuk zakończył się w połowie. Więc robię tylko 3 oczka łańcuszka, narzut nitki na szydełko i wbijając się w pierwsze oczko następnego łuku, czyli tutaj, wykonuję słupek. Pobieram, przeciągam, pobieram, przerabiam przez 2, pobieram, przerabiam przez 2. I to jest taki oszukany łańcuszek. Jestem mniej więcej w połowie łuku i właśnie na tym mi zależało. Teraz będziemy robić w każdym łuku trójki słupków łączone górą. I już pokazuję, na czym to będzie polegało. Na początek robimy 3 oczka łańcuszka, jak zawsze one udają pierwszy słupek i teraz zrobimy 2 słupki łączone górą, narzut, wbijamy się w ten sam łuk, pobieramy, przeciągamy, pobieramy, przerabiamy przez 2 i jeszcze raz narzut, wbijamy się w łuk, pobieramy, przeciągamy, pobieramy, przerabiamy przez 2 i teraz mamy 3 pętelki na szydełku. Pobieramy, przeciągamy przez wszystkie 3. 3 oczka łańcuszka rozdzielające. Przechodzimy do kolejnego łuku i w tym kolejnym łuku robimy znowu 3 słupki łączone górą, czyli narzut nitki na szydełko. Wbijam się w łuk, blisko jego prawej strony, pobieram, przerabiam przez 2, narzut, wbijam się w łuk, pobieram, przeciągam, pobieram, przerabiam przez 2,
narzut, wbijam się w łuk, pobieram, przeciągam, pobieram, przerabiam przez 2. I znowu, teraz mamy 4 pętelki na szydełku. Pobieramy, przerabiamy przez wszystkie 4. I to są słupeczki połączone górą. 3 oczka łańcuszka rozdzielające i jeszcze raz to samo w tym samym łuku. Czyli robimy narzut, wbijamy się w ten sam łuk, tym razem bliżej jego lewej części. Pobieramy przez 2. Narzut, wbijamy się, pobieramy przez 2. Znowu mamy 4 pętelki na szydełku. Pobieramy i przerabiamy przez wszystkie. I tak wyglądają trójki słupków połączone górą. Po 2 takie trójki mamy zrobić w każdym łuku i między każdą z trójek 3 oczka łańcuszka rozdzielające, tak jak ja zrobiłam przed chwilą. Narzut. Przechodzę zatem do następnego łuku. Wbijam szydełko, pobieram, przeciągam, pobieram, przerabiam przez 2. Narzut. Wbijam się w łuk, pobieram, przeciągam, pobieram, przerabiam przez 2. I jeszcze jeden. Narzut. Wbijam się w łuk, pobieram, przeciągam, pobieram, przerabiam przez 2. To są takie 3 słupeczki jakby niedokończone. Pobieramy, przerabiamy przez wszystkie. I 3 oczka łańcuszka rozdzielające. Wracamy do tego samego łuku, robiąc znowu 3 słupki niedokończone, połączone górą. W ten sposób. 3 oczka łańcuszka rozdzielające i przechodzimy do następnego łuku. I tutaj znowu trójka słupków niedokończonych, połączonych górą, 3 oczka łańcuszka i znowu. I w ten sposób pracujemy do końca okrążenia. Kolejne okrążenie prawie gotowe. Znowu chcemy wylądować jakby w połowie łuku, więc łączenie też robimy. Zamiast 3 oczka łańcuszka i tu oczko ścisłe, to robimy tylko 1 oczko łańcuszka, narzut. I teraz w oczko nad tą pierwszą trójką łączoną robimy słupek. Dzięki czemu, zobaczcie, jesteśmy w połowie łuku. Teraz będziemy znowu robić łuki z samych oczek łańcuszka. Po 5 oczek łańcuszka będziemy robić, czyli 1, 2, 3, 4, 5 i przyszywamy półsłupkiem w następny łuk, czyli tutaj. Wbijamy się pod łuk i robimy tu półsłupek. I znowu 1, 2, 3, 4, 5. Kolejny łuk, półsłupek. 1, 2, 3, 4, 5. Kolejny łuk i półsłupeczek. I tak, taka powstanie nam falbanka z łuków słupkowych. Zobaczcie, że już w tej chwili można sobie to wszystko naciągać i już nie faluje aż tak bardzo, jak falowało wcześniej. Jeszcze trochę faluje, ale oczywiście to wszystko będziemy jeszcze na koniec prasować, żeby nabrało takiego idealnego kształtu. Zrobimy takie blokowanie, powiedzmy, parą. Zatem łuki z 5 oczek łańcuszka i przyszywamy półsłupkami pomiędzy każdą tutaj trójką słupków łączonych. I spotykamy się na koniec okrążenia. Już jestem na łączeniu. Został mi ostatni łuk między tymi dwoma, między tymi przestrzeniami. I znowu robię go odrobinkę inaczej. Znowu chcę wylądować pomiędzy, więc robię tylko 2 oczka łańcuszka, narzut i słupek. Słupek tutaj w początkowe oczko albo w to oczko, lepiej jeszcze tu, gdzie zaczyna się kolejny łuk. Dzięki czemu, zobaczcie, ja jestem na środku łuku i teraz robię narzut i wbijam się w pierwszy łuk z lewej strony, robiąc 6 słupków pod nim. Czyli narzut nitki, wbijamy się pod ten kolejny łuk i robimy 6 słupków. 2, 3, 4, 5 i 6. Następnie 3 oczka łańcuszka na szczyt takiego naszego płatka, powiedzmy, bo to już jest ostatnie okrążenie, gdzie są właśnie te nasze tutaj płateczki.
Zatem 3 oczka łańcuszka i znowu w łuku 6 kolejnych słupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. I pierwszy płatek gotowy. Następnie półsłupkiem łączymy ten nasz płatek z następnym łukiem, czyli przechodzimy tutaj, wbijamy się pod ten łuk i robimy półsłupek. Dzięki temu mamy połączone jeden z drugim. Teraz robimy kolejne łuki z 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. Przyszywam półsłupkiem pod kolejnym łańcuszkiem. I jeszcze raz. Raz, 2, 3, 4, 5. Przyszywam półsłupkiem pod kolejnym łańcuszkiem. 2 razy robimy taki łuk jak w poprzednim okrążeniu. Następnie znowu narzut nitki na szydełko i wbijamy się w kolejny łuk, robiąc sekwencję tego płatka, czyli 6 słupków, 3 oczka, 6 słupków. 2, 3, 4, 5 i 6. 3 oczka łańcuszka i znowu 6 słupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Przyszywamy półsłupkiem do następnego łuku. A teraz znowu 5 oczek łańcuszka, przyszywamy półsłupkiem do następnego łuku i powtarzamy jeszcze raz. 5 oczek łańcuszka, przyszywamy półsłupkiem do następnego łuku. I znowu narzut i robimy słupki, czyli 6 słupków, 3 oczka, 6 słupków. Przyszywamy półsłupkiem do następnego łuku. Następnie robimy 2 kolejne łuki, a w następnym znowu robimy płatek. To ma wyglądać dokładnie tak. Tutaj mają być te 2 łuki i płatek duży. 2 łuki i płatek. Płatków będzie dokładnie 6. Zatem kończę to moje okrążenie. No i już będziemy kończyć całą serwetkę. Skończyłam ostatni płatek, przyszyłam go półsłupkiem. 5 oczek łańcuszka i przyszywamy półsłupkiem w ostatni wolny łuk. Następnie znowu raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka i nasz ostatni ruch, czyli tutaj w któreś z oczek albo pod ten łuk, bo tutaj jest już łuk zajęty. Robimy ostatnie oczko ścisłe i to jest koniec naszej serwetki. Oczko ścisłe, nożyczki, obcinamy włóczkę, wyciągamy włóczkę. Przy pomocy szydełka przekładamy ją na wewnętrzną stronę serwetki i zakładamy na przykład na igłę albo przy pomocy mniejszego szydełka. Tę końcówkę musimy wrobić. Tutaj nie jest trudno, bo po prostu chowamy ją na przykład pod tym płatkiem, pod tymi oczkami. Tak jest najłatwiej. I teraz co dalej? Zobaczcie, jaka jest różnica między serwetką, która została potraktowana parą z żelazka i delikatnie przeprasowana, a taką prosto z szydełka. Myślę, że zdecydowanie warto, więc ja teraz włączam żelazko i moją drugą serwetkę również przeprasuję, po to, żeby wyglądała dokładnie tak jak ta tutaj. Mam nadzieję, że to wspólne szydełkowanie Wam się podobało. Zobaczcie, jak ta serwetka pięknie po przeprasowaniu pracuje, jaka jest delikatna, jaka jest miękka. Myślę, że to nawet przez ekran widać. Ta włóczka z wiskozą naprawdę robi robotę. Wiskoza daje miękkości i daje takiego delikatnego, eleganckiego błysku. Myślę, że
takie serweteczki to jest naprawdę klasa sama w sobie. Zatem mam nadzieję, że Wam się podobało, że takie rustykalne, troszeczkę tradycyjne szydełkowanie wspólne Wam się podobało. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za dzisiaj i zapraszam do zobaczenia w kolejnym filmie.